Powiem wam, że siedzenie tutaj jest trochę przerażające, bo jestem nad ziemią jakieś takie 7-8 pięter i już mnie to powoli męczy. Także wracamy. Po 18 latach żeglowania po świecie na laminatowej Krystal przesiadamy się na stalową Vision. Przed nami wielki remont, ale najpierw na rok musieliśmy zostawić jacht w stoczni. Oto jak go do tego przygotowaliśmy. Udało nam się zdjąć grota, nie bez problemów. To teraz czas za przednie żagle. Wizjonka jest ożaglowanie typu cutter, czyli ma małego foczka i teraz jest albo Genua, albo Yankee, teraz jest założony Yankee. No i musimy te żagle, korzystając ze świeci słońce i nie wieje wiatr, musimy je rozwinąć, wysuszyć i zrzucić. I w sumie nie wiemy, które liny to są fały, nic nie wiemy, więc idziemy zgadywać. Musimy dojść, co jest co. Już wiemy, że to jest V-grota, to jest to penanta. Nie wiemy, co to jest. Trochę tej liny tu na dole jest, więc i sądząc po długości, to może być V od tego małego żagla. Może, ale nie musi. Bo tutaj też mamy na pokładzie te dwie liny. Aha, no to możemy już wykluczyć, że nie jest to ani zielona, ani ta. Tak, to jest jeszcze ta, ale to jest też V ten. Czyli na pewno to nie są te liny. Okej, to gdzie jest w takim razie? No to w takim razie, Bo mamy jeden V tu, to musi być to. a to... Ale która jest w takim razie do dużego No żagla? właśnie, o to mi chodzi, że jeszcze jednego V nam brakuje. No właśnie. Pozostało nam po prostu rozwinąć żagiel i metodą prób i błędów znaleźć V-foka, czyli linę, która pozwoli nam go zdjąć i schować. Ale mokry jest totalnie. Aha, ale nie spleśniał. Nie spleśniał, jest Tu dobry. widzisz, to jest jakoś... No dobra, no tak go zostawiamy na razie. Tylko tak nie widzisz, co jest na topie. To jest... Nie. No ale to spróbuję tym. Poluzuję go. Tak. Okej. No i teraz? Tak, to on. On. Aha. No i super. Ale to co, nie bierzemy go na ziemię? No nie, no przecież z dwóch stron ma sucho. Niech wyschnie. Okej. I kiedy myśleliśmy, że teraz już wszystko pójdzie łatwo, to spotkała nas kolejna niespodzianka. To, co udało nam się zrobić do tej pory, ponad doba, takie 12 godzin pracy, to zdjęcie grota. Powiem wam, że no, widzieliście, była to przeprawa. Stwierdziliśmy, że pójdzie łatwiej z małymi żaglami na dziobie, z fokiem, ponieważ okazało się, że roller jest tak stary, nie wiem, zużyty, że po prostu w jego segmentach nie ma miejsca, żeby wypuścić żagiel. Pokażę wam to. I od razu zobaczycie, bo Michał od razu chcemy gdzieś te żagle schować, ten grot. I Michał już grzebie w... Poczekaj, w porpiczku, ale poczekaj, bo chciałam pokazać. Tu nie ma jak w ogóle go wysunąć. Tu tego nie widać, to pokażemy na zdjęciu, ale no po prostu nie ma takiej lury. No dobra, ale powiedz, co ty tutaj znalazłeś? A ja tutaj znalazłem podwójne dno. Ciekawe, co jest pod tym. Pewnie pompka zęzowa. O, jeszcze więcej lin. Aha. Czyli to jest Ale tamta stal wygląda nieźle. ster, tak, tu wygląda nieźle. Strumieniowy. To jest ster strumieniowy. Jaka lina? A ta lina to nie wiem, to chyba jakby Weź chcieć, ją, pokaż bliżej. jakby chcieć Vision holować. Okej, ale tu wygląda super. No. A to, co udało nam się znaleźć, no to mamy takie 3 wielkie odbijacze. Całkiem spoko liny, prawie jak zaleutów, zdobycze. Węż, tutaj zapasowa śruba. W tym momencie mam tylko składaną. Taka całkiem niezła kotwica. No i tu Genua jeszcze. I tu jest żakiel. Powoli zaczynało robić się późno. Zabraliśmy się więc za schowanie grota oraz wszystkich tych znalezisk. A późnym wieczorem
fokę. Koczek tam se stoi. Foka też już zwinęliśmy, rzuciliśmy. Tam też była historia, bo ja wam pokazywałam, czeka sobie tam grzecznie. Pokazywałam wam, że w tych elementach od rollera nie było przerwy, gdzie można było ten żagiel To wyjąć. jakiś idiotyzm. Jak oni w ogóle... To jeszcze tutaj zawołaliśmy sąsiada, żeby innym okiem na to spojrzał. Nowozelandczyka, no bo I to też- są też- nowozelandzkie systemy. Bo to nowozelandzki roller, tak, nowozelandzka firma. No jakiś po prostu idiotyzm. Nie było jakby szpary, przez którą się wkłada liklinę w likszparę. Likszpara była wszędzie wąska, bez większej przerwy. I musiałem, jeszcze od sąsiada latałem, pożyczałem dremela i musiałem rozwiercać profil, żebyśmy mogli żagiel wyjąć. Także same kłody pod nogi. Tak, bo jeszcze, żeby do tego było, stwierdziliśmy, że kupimy tą końcówkę, która jest potrzebna do tego, żeby się tam tą dziurkę sobie zrobić. I poszliśmy do sklepu. Końcówka była. Ale my nie mieliśmy portfela i karty, a już się tak przyzwyczailiśmy do płacenia telefonem. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowita dogodność, która wcale nie jest tak powszechna wszędzie. I pan nam powiedział, że sorry, ale nie możemy zapłacić, więc się pocałowaliśmy z klamką niemalże. Wróciliśmy bez końcówki, ale w sumie to dobrze, bo pożyczyliśmy ostatecznie od sąsiada. I on miał lepsze. Tak, jesteśmy $30 nowozelandzkich do przodu. Tylko mamy wieczorną akcję. Tak jak wam chyba wcześniej mówiliśmy, nie możemy znaleźć fału od Genuły, czy tam Janki. Po prostu z masztu już określiliśmy wszystkie liny, do czego są, a do tego żagla nie ma. No jak go zrzucić, jak nie ma fała? Właśnie. Zrobiliśmy zdjęcie i widzimy, że to jest jakaś czarna lina w zielone kropki, ale to nie ma jej tutaj. Nie ma jej nigdzie w zasięgu ręki faktycznie. Więc postanowiliśmy, że Michał wejdzie na maszt. Oczywiście nie byliśmy na to przygotowani przyjeżdżając tutaj. No i nie mamy tutaj narzędzi, no nic nie mamy, no po prostu. Przyjechaliśmy w samych gaciach, można powiedzieć. Jako turyści niemalże. No i musieliśmy zrobić szybką akcję, żeby znaleźć narzędzia, a przede wszystkim krzesełko bosmańskie. W sklepie w Marinie obok nas nie było już krzesełka. Pan powiedział, że są out of stock, czyli nie mają. Natomiast polecił nam jeszcze jeden sklep i okazało się, że tam mieli. Zadzwoniłam i było jedno jedyne, takie eleganckie, z gąbeczką na pupę. Nie jest to takie krzesełko jak na Krysi, bo tym krzesełkiem na Krysi Michał się potrafi sam wciągnąć, więc ja go będę tutaj wciągać. Ale Chciałam powiedzieć, że mamy tutaj na Vision jeden wyjątkowy kabestan. Wszystkie są wyjątkowe i wszystkie są super, bo są, zobaczcie, jakie są potężne, ogromne kabestany. Więc fantastyczne. Takie jak moja głowa. Ale mamy jeden, który jest wyjątkowy i będzie dla mnie pomocą. Czyli ten pan, Michał naciska. To jest dla nas też zupełna nowość. Ty miałeś kiedyś styczność z takimi? Bo ja do pierwszy raz, tak przed chwilą, jak próbowaliśmy, naciskałam taki guzik. miałem, ale nie pozwalali mi naciskać. Tylko widziałem. Obserwowałem z bezpiecznej odległości. Więc tak, już wiemy, że jak się go naciska, o tu jest taki guzik, jak go naciskam delikatniej, to się kręci wolniej. Jak go przycisnę mocniej, to jedzie jak szalony. Ale widać też, że ma chwilę zatrzymania, więc nie mogę Michała za bardzo szybko wcisnąć, żeby nie wyleciał w kosmos. Górą. Nie, poważnie, ja się trochę stresuję. Misiaki? A skąd, dobra, to jeszcze powiedzmy, skąd ten idiotyzm, żeby się wciągać po ciemku? No właśnie. Bo są taki idiotyzm, że teraz jest kompletna flauta, a w najbliższym czasie, w prognozie na najbliższe 10 dni, tutaj cały czas wieje takie naście węzłów. No i W żeby... szkwałach 20, a w czwartek do 40. Stoimy w marinie jak stoimy, wieje często od tyłu, no i ten żagiel ma 70 metrów przedni, no i żeby go zdjąć, to musi nie wiać, no więc to jest, ale jesteśmy tutaj jeszcze tylko 12 dni, no więc możliwe, że to jest jedyny dzień, kiedy jest taka totalna flauta, dlatego chcemy go zdjąć za wszelką cenę dzisiaj. Tak, i jeszcze dodam do tego, że jesteśmy to już jest dzisiaj 1 lipca, czyli w Polsce lato, tutaj druga półkula, zima. Czyli pierwszy, można powiedzieć, stycznia u nas. Dokładnie, dlatego jest taka, a nie inna pogoda. No to co? Będziemy zaczynać. To jeszcze się pochwal może swoim
genialnym pomysłem. A, tak. Mój genialny pomysł, słuchajcie, nie mamy oczywiście radia, więc się dzwonimy na WhatsAppie, na słuchawkach. Miejmy nadzieję, że to dobrze zadziała. A, tu masz dwie, okej. Mamy w ogóle na Vision schodki, ale mamy je tylko do pierwszego salingu, a mamy tych salingów 3. No dobra, czy tu mam ten. To co, Kurczaczek, to się zdzwaniamy. Dzwaniamy się, tak. Jak tutaj wjechałem, jestem teraz na topie masztu. Okazało się, że się roller, nie dość, że mieliśmy problem z fałem, który musiałem obciąć, oryginalny V, bo jakiś wymysł diabła, że jakby nie było liny na dole. To była jedna krótka lina. No i nie da się opuścić, no bo nie było liny, którą można by na dole luzować. W ogóle obłęd, jakiś wózek do tego, nie wiem, nigdy czegoś takiego nie widziałem. No i wjechałem tutaj na górę, a tu na górze znowu okazało się, że jak Ola chciała, na szczęście ze mną tutaj na górze próbowaliśmy rozwinąć Genuę, no to się okazało, że bęben na górze no się zastało, długo nie było używane. No i mieliśmy kłopot, no ale już na szczęście chodzi i teraz zaraz jeszcze Ola tutaj będzie kręcić, finalna próba i zjeżdżam na dół i rozwijamy żagiel, ale jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. To próbuj. Ok, jest dobrze. Jest dobrze. A nasza wizjonka tak się prezentuje z góry. Tam Ola w dole macha, nie wiem, czy ją widać. Powiem wam, że siedzenie tutaj jest trochę przerażające, bo jestem nad ziemią jakieś takie 7-8 pięter i już mnie to powoli męczy. Także wracamy. A słuchajcie, to jest nasz nowy radar. Nowy radar. Niestety się zgubiła przykrywka. No i za radar zamienił się w miskę z wodą z jakimś pływającym, zardzewiałym złomem w środku. Nice. Ciekawe, czy jest sygnał. Mój bohater powrócił. Orzeł wylądował. Fajne gacie. No, spoko. Spoko gacie. Roller działa. Możemy wypływać w rejs. Chyba antyrejs. Najpierw trzeba wszystko tu ładnie i dobrze przygotować do jakiegokolwiek rejsu. Ale na razie musimy rozwinąć, póki jest taka totalna cisza, rozwinąć tą panią i spuścić ją na ziemię. No i Żeby jutro była już na ziemi, jak staniemy. I mieć nadzieję, że się nie zablokuje podczas zrzucania. Ale najpierw się wysikamy. Tak. Właśnie, uroki bycia w stoczni. Nie można sikać na jachcie, tylko trzeba latać. Czasem dalej, czasem bliżej. On tak idzie teraz ładnie. O. Czekaj. Może tu... Nie. Czekaj, to lina? Nie. Stój, lina. Okej. A, to on nie jest jakiś duży. Ale zobacz, jaki on jest, nie jest duży. Ale też jest w dobrym stanie całkiem. Tak? Już idę. Ale zobacz, jaki ten. To jest, no... Ale jest naprawdę, to jest high cut. No zobacz. Jest w niezłym stanie. Tak. Naprawdę w niezłym stanie. To ten grot był najgorszy. Trzeba go też dać do żaglomistrza. Mam maszynę tutaj. Czyli tu go ciągnie. To ja bym powiedział, że ta szyna jest nawet jeszcze za bardzo do przodu. No możesz jeszcze kawałek pojechać. Że za bardzo do dołu. No dobra, no to kurczaczek. To co? Będziemy uczyć. Aha. Czyli widzisz, to jest taki żagiel mały w sumie. W porównaniu z naszą potworną Genuą na Krysi. I dzięki temu, że tutaj są dwa mniejsze żagle z przodu, to też łatwiej nimi operować. Tak.
No ale grot jest ogromny. Bo ten żagiel, prawdopodobnie ten Yankee jest mniejszy niż nasza Genua na Krysi. No tak, na pewno. No jest Wyższy jest, Jest ale wyższy, ale tu jest cała tak podcięty Aha. i nie zachodzi w ogóle za maszt. Dokładnie. No dobra, super, że taka pogoda się Tak. że nic nie wieje. A czekaj, a jest mokry? Nie jest. To co, to go dzisiaj... No weź, no zobacz. Znowu są te robaczki. Ale jak go rzucimy, to wszystko jest mokre już. A poświeć na niego. A ma te? Bo w końcu żeśmy nie sprawdzili. Nie. Jest... O Jezu, jaki wielki pająk. Boże święty, ale się przestraszyłam. On tu ma swój kokon. On Kurwa. też nie ma. Jak? Ale weź tutaj. O! A, jest. A, misiak. Ta jedna była przesunięta w bok. Czyli to się po prostu skręca jakoś. Tak. To pewnie to się odkręca i wtedy go skręcasz. Ciu, ciu. Aha. Tylko, że tam akurat odpadła śrubka. No. Ale patent. No. No dobra. Hej, sorry panie pająku. Jezus Maria, weź, on jest taki duży. Poleciał. Tam kokon jeszcze miał swój. O Jezu. Myślałam, że się nie boję żadnych Aha, robali. to kurczę, to tutaj trzeba najpierw w dół odkręcić, wyjechać. A czekaj, a jak wyjechać? No, no tu trzeba odkręcić i że wyjechać do góry. Bierzesz do góry? Okej. Bo w ogóle tam jest miejsce na to. On jest tu wycięty też ręcznie, widać. Ręcznie. Tak. Tak. Poznajecie Vision razem z nami. Żeby zdjąć żagiel, potrzebowaliśmy jeszcze odwiązać szoty. Okej, czyli ta końcówka. Okej, wiesz co, ja przyniosę to takie coś do wyjmowania ten. No ja zaraz przyjdę. Ola wróciła z narzędziem, bo tutaj wszystko dla nas nowe. Tutaj poprzedni właściciel to był jakiś demon szplajsów. Wszystko jest zasplajsowane. Nie to co u nas na Krysi, prymitywne węzły ratownicze, a tu jakiś szplajsman pływał. Dlatego teraz nie można tego odczepić. Nie no, damy radę. O. Zaraz pójdzie. Dobra, mamy to. Okej. Ostatni etap. Związujemy już malucha. Wielkiego naleśnika. Dzisiaj w Nowej Zelandii zapowiadają mega turbo opady. Mocny wiatr, taki do 40 węzłów szkwały, ale ostrzeżenia przed powodziami, ma spaść nawet do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy. No i właśnie przez ostatnie 2 dni się uwijaliśmy, po pierwsze, żeby zdjąć żagle i wysuszyć, bo nie wiało, a teraz wieje na maksa i nie wiadomo, czy do naszego wyjazdu by nam to się udało. No a po drugie, mieliśmy ogromny przeciek z okienka w pralni i również lało się z masztu. No właśnie. Pod pokładem też mieliśmy trochę do zrobienia, żeby móc spokojnie na rok zostawić jacht bez opieki. O tym, jak zabezpieczaliśmy silnik, ogarnęliśmy środek, opowiemy w następnym odcinku. A jeśli ten Ci się spodobał, to koniecznie nam o tym napisz, zostaw kciuka w górę i oczywiście subskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. A jeśli sam potrzebujesz wsparcia w doposażaniu swojego jachtu lub wyborze wymarzonej łódki, to serdecznie zapraszamy na konsultacje żeglarsko-podróżnicze. Do zobaczenia wkrótce!